Dzień dobry, stanę sobie obok tej pięknej piwoni, zresztą bardzo dużej i pachnącej. Kolejny czerwcowy dzień, z takimi dość obfitnymi deszczami, ale też wyszło słońce, więc korzystam z okazji i poprowadzę Was, pospacerujemy razem po ogrodzie. Pokażę Wam, co teraz kwitnie. Również w tym odcinku pokażę Wam, co nowego mam zakupionego. Również jak odmładzam jałowce, jak sosnę, co robię w warzywniku. Tak więc zapraszam do oglądania odcinka. Groszek pięknie wyrósł, sprawdziły się podpory. Pokazywałam Wam w jakimś z ostatnich odcinków, jak przygotowałam podpory styczek bambusowych. Pomimo że były silne wiatry, ulewy, groszek nie pokładł się i bardzo dobrze trzyma się podpór. Teraz wzmocnione zostało jeszcze sznurkiem naokoło, dlatego że nie wszystkie pędy dostały się do podpór, ale na teraz jest dobrze, wszystko ładnie tutaj kwitnie, czyli groszek. Ostróżka w tym roku jest przepiękna. Tak się rozrosła, tyle ma pędów kwiatostonowych, no naprawdę sporo. W ubiegłym roku, jak nakręcałam film, mówiłam Wam, że no nie wiem, co z tymi moimi ostróżkami, są coraz takie słabe, bo żyją 2 lata i później coraz są słabsze. Jak nadgryzą jeden pęd ślimaki, to już później nic nie ma. A tutaj, no proszę bardzo, jest nie wiem, z kilkanaście pędów, teraz wchodzą w okres kwitnienia. Bardzo wysokie te pędy są. Tutaj już taki mocniejszy, no ma około prawie że 2 metrów. Myślę, że to kwestia też takiej pogody, że się trzeba było podlewać na pewno. Dobrze została nawożona. W obok nic nie rośnie, ma tu też dużo więcej w tym miejscu słońca i ona tak pięknie się rozrosła. No jestem mega zadowolona, bo ostróżki rzeczywiście są jednymi z takich soliterów ogrodowych, że wystarczą tylko te rośliny, wystarczy jedna i daje efekt wow. I przede wszystkim ta akurat ma taki piękny, błękitny kolor. Jest bardzo ładna. To jest mega piękne połączenie według mnie bodziszka z tutaj przekwitającym już czosnkiem ozdobnym. W oddali są piwonie i powiem Wam, że niektóre wchodzą w okres kwitnienia, a niektóre już bardzo mocno są rozwinięte. Gerbery nie są jeszcze tak popularne i modne, a szkoda, bo kwiaty bardzo długo się utrzymują, nie osypują się płatki. Tutaj na przykład ta roślina ma 3 pąki, jeden utrzymuje się do 3 tygodnie nawet w takim pełnym rozkwicie. Tutaj są też inne kolory. I powiem Wam, że jestem zachwycona właśnie gerberami. Wcześniej może też nie były dostępne w sklepach, więc nie było można łatwo kupić. Teraz już są dostępne nawet w supermarketach, więc warto spróbować je posadzić i uprawiać. Trzeba zbierać rumianeczek, tak, bo napadają ją mszyce. Biorę tylko takie, które nie mają oznak mszyc. No to już można zobaczyć, jakie mszyce. To czarna mszyca. Więc zrywam tylko takie, które nie mają. Siałam rumianek do doniczek, ale nie to samo. To jest kiedy sam się wysiewa. Tutaj była przekopywana ziemia dosyć wcześnie, tylko dlatego, że wiedziałam, że może wyrosnąć rumianek i jak to zrobię później, kiedy on już to wykiełkuje, to po prostu nie będzie takiego poletka, który jest tutaj cały w rumiankach. W doniczkach, jak to w doniczkach, jeżeli roślina sama się wysiewa, to wie doskonale, kiedy to zrobić, kiedy wzejść, kiedy rosnąć. Natomiast w doniczkach to my wyznaczamy termin i nie zawsze on jest taki zgodny z potrzebami rośliny. Więc jeżeli macie takie poletko
gdzie moglibyście zaprowadzić takie naturalne kwiaty, które później można popijać w herbatkach, to warto. Wystarczy jeden raz wysiać i one co roku się wysiewają w innych miejscach lub w tych samych. My możemy regulować, możemy też nawet takie młode sadzonki, jak wykiełkują, przesadzać w jakieś miejsce, które na przykład preferujemy, bo też zapach jest przepiękny. W torebkach takiego czegoś nie uzyskamy kupując. Tu wysuszymy sobie i zawsze mamy pod ręką nasz susz z naszych kwiatków. Jak się często uszczypuje, zbiera kwiatki, one też zaczynają kwitnąć. Cały czas więcej wydają kwiatów, żeby po prostu były później nasiona. Ale jaki niesamowity zapach tu jest, dlatego że tu jest rumianek po lewej stronie, tu czuję miętę. Wystarczy troszeczkę ręką tak właśnie poprzesuwać po kwiatkach, po tych liściach, po kwiatkach i czuję się już jakbym piła herbatkę. No, wspaniały zapach. Już trochę nazrywałam, starczy na dziś. Klon tatarski w czerwcu i przez całe lato praktycznie jest ozdobny ze swoich torebek nasiennych, które są krwisto-czerwone, szczególnie to widać, jak pada na nie słońce. Teraz jest po deszczu, ale i tak jest ozdobny bardzo z tych swoich czerwonych torebek. Na drzewie utrzymują się również torebki nasienne z ubiegłego roku. Tych teraz nie widać, bo są przykryte tutaj nowymi liśćmi, nowymi przyrostami. Ten klon tatarski naprawdę już długo rośnie i tu w tym miejscu znalazł swoje takie, tam gdzie jest dużo słońca, znalazł swoje miejsce. On wcześniej rósł w innym, gdzie było bardziej cieniste, ale nie miał tak wybarwionych swoich torebek nasiennych. Jest bardzo dekoracyjnym drzewem. Z nowych nabytków w ogrodzie to jest goździk. Goździk taki ogrodowy, ale o nietypowym kolorze, bo czerwonych płatkach. Zdecydowanie częściej można spotkać w pastelowych kolorach różu niż w kolorze czerwonym. Przynajmniej ja nie spotykam często. Drugim takim goździkiem już jest taki nasycony róż, ciemny różowy. Takiego koloru też nie miałam. Raczej taki jasno-różowy albo w wzorach marmurkowych. I kolejnym takim nabytkiem jest peonia Karl Rosenfield. Bardzo ładna odmiana. Znaczy, tu jest taki na obrazku widać, że jest kolor taki przydymiony róż, taki dwukolorowy, ale w opisie z drugiej strony napisane jest, że to jest w kolorze karminowym, pełne kwiaty. Zobaczymy, jak zakwitnie. Mam jałowiec, on ma kilkanaście lat. Jak był młodszy, to był taki zwarty, widać było tylko zdrowe igły. Natomiast tutaj z wiekiem on się zaczął wygałacać i ja będę teraz wycinać takie suche wszystkie pędy. Zostawię tylko konary, tak żeby wyglądało jakby było takie w formie drzewka. Z jednej strony zielone, a z drugiej tylko konary. No zobaczymy. Nie wszystko naraz. Widzę, że to są łamane też. Jeszcze wytnę może tą gałąź, tak, bo ona i tak już jest tu przełamana. No chyba jeszcze tą. No i zobaczę, jak będzie się wtedy prezentować takie nowe bonsai z jałowca. I tak oto wygląda jałowiec po moim cięciu dosyć silnym. Prześwietlone gałęzie mają więcej światła, powietrza, a sam jałowiec przybrał formę małego bonsai.
drzewka na pewno będzie lepiej rósł, nie będą tak żółkły pędy, ze względu na to, że jest dobrze przewietrzony. Tę sosnę formuję od 3 lat. To nie jest taki proces prosty, dlatego że to drzewko już było wyrośnięte, już miało kilkanaście lat. Na górze były splątane bardzo pędy, wyrastające chyba z 6 pędów, więc trzeba było część usunąć i taką większą pracę wykonywałam w ubiegłym roku. Teraz w tym roku przytnę tylko pędy jednoroczne, te, które się teraz wytworzyły, młode pędy, i zobaczę, czy może coś będzie można dodatkowo wyciąć, tak żeby utworzy one zostały kule. Tu na przykład wytnę całe te pędy, tak, bo ich jest za dużo. Zostawiam tylko ten. Zaczęło padać, ale ja już skończę te przycinanie, bo niewiele zostało. Już zaczyna przybierać formę takiego prześwietlonego drzewka. Wycięłam może nie tak dużo jak w ubiegłym roku. Wszystkie pędy przycięłam, przyrosty jednoroczne i gałęzie, które rzeczywiście zachodziły na siebie i było trochę za gęsto. Teraz jest bardziej prześwietlony. Tyle wykiełkowało mi lwiej paszczy, że sadzę w te miejsca, gdzie wypadły mi inne rośliny tej biegłej zimy. Także tu są lilie, jakieś słabe, bo to z małych jakichś takich łusek mi wykiełkowały, i sadzę pomiędzy lwią paszczę. Tu też. Sadzę w skrzynkach takimi kępkami, a nie pojedynczo. Mniej pracy, a i tak dobrze rośnie. Teraz jest czas mszycy. Zobaczcie, jak obsiadły tutaj mi kwiaty. To akurat jest czarna. Ale na róży jeszcze nie przeszły. Kukliki są na tyle delikatne, że pasują do róż. Rosną dobrze w towarzystwie róż, gdyż jej nie dominują, a dają taki delikatny akcent. Oczywiście jest dużo kuklików, które mają i większe kwiaty, natomiast tu jest taki delikatny. Po tej zimie róże bardzo ucierpiały. Oczywiście nie wszystkie tak samo. Jedne były bardziej odporne, rosły w takich miejscach, gdzie były bardziej osłonięte od zimnego wiatru, były bardziej niektóre przykryte śniegiem. Niemniej wszystkie trzeba było bardzo mocno obcinać. I teraz w czerwcu obserwuję, że te, które prawie już nie dawałam szans, odbiły z pączków, które były takie, 2 pączki zostały na pędzie, bo cały pęd został przemarznięty i ładnie odbiły. Natomiast te, które mniej ucierpiały, też zostały mocno przycięte, tak jak ta na przykład róża angielska, i ona się bardzo silnie rozrosła. Wszystkie mają kompaktową formę i wydaje mi się, że w ten sposób ta zima zweryfikowała i odmłodziła bardzo moje róże. W tym roku bardzo późno siałam pomidory, bo były siane w kwietniu, gdzie już praktycznie się nie powinno siać, ale bardzo ładnie się rozrosły, wchodzą w okres kwitnienia i zobaczymy, co z nich będzie. Nie ma to jak taki czas w ogrodzie, w którym można trochę posiedzieć, pogłaskać kota, relaksować się. Połączone są 2 powojniki. Jeden jest taki półpełny. Z jednej strony
rośnie, a drugi jest taki już naprawdę bardzo, bardzo pierzaste. Pierzaste ma kwiatostany. Tu przeplata się znowu wyżej z tym półpełnym. One mają takie same odcienie, natomiast różną formę i tak też można łączyć o tych samych kolorach kwiaty, natomiast o różnych formach i daje to ciekawy efekt. Tu mamy żurawki, one w pełnym słońcu zmieniają kolor na taki bardzo jasno-brązowy, taki prawie że żółty i one dopiero jak dostaną trochę cienia, one zmieniają kolor na taki troszeczkę bardziej już nasycony cynamonowy.